tutaj jest tak, że można ćpać na fawelach. Tam na górze jest ta niebezpieczna część, gdzie można kupić narkotyki, ale zastrzelą cię, jak coś zrobisz źle. Wysypisko śmieci, sklep monopolowy, mechanik motocyklowy. Wszystko jest, słuchajcie, wszystko. O ja, biją się. Możesz tutaj trafić do więzienia, możesz zostać zastrzelony, możesz zostać okradziony raczej na pewno. Nigdy pod żadnym pozorem nie lećcie do Rio. Słuchajcie, jedziemy na fawelę. Jedziemy na największą fawelę w Ameryce Południowej. Będzie się działo. Trochę się źle z tym czuję, że tam jedziemy ze względu na to, że to trochę jakby oglądać biedę przez szybę, no ale trudno. Jak jadę windą i mam czas, to wam od razu powiem, że można na fawelę wejść samemu, kupić narkotyki, taką jako turysta. Podobno dają wam na scyzoryku kokainę na przykład, żebyście sobie spróbowali. Czy chcecie, kupujecie i jedziecie, także gruby temat. Będziemy jechać takimi jeepami, więc może być grubo. Jedziemy do faweli, która się nazywa Rocinha. Jest to największa fawela w Ameryce Południowej, ale już ktoś tam próbuje ją przegonić w stolicy w Brazylii. Jak ona powstała, to tak się pokrótce dowiedziałem, że w 1888 roku, kiedy zlikwidowali niewolnictwo, ci niewolnicy nie mieli gdzie mieszkać, tak się zaczęli budować właśnie w tych niechcianych terenach gdzieś tam na wzgórzach, a potem jak była wojna jeszcze tutaj w Ameryce Południowej, to im plus wszyscy ludzie zaczęli przyjeżdżać do pracy tutaj, no i nie mieli gdzie mieszkać, więc zaczęli się budować tam, gdzie było najłatwiej. No i tak powstała ta wspólnota. Teraz tu mieszka 25% ludzi z Rio de Janeiro i fawele zajmują dość sporą przestrzeń. Jest ich chyba tutaj około 700, oczywiście większość jest dużo mniejszych, ale tak to wygląda. Co czwarta osoba tutaj jest z faweli. Jest tam wszystko, restauracje pod turystów, kosmetyczka, fryzjerzy, no generalnie pełna jakby społeczność, plus w tych zamkniętych terenach część jest już we władzach policji i tam nie będzie wewnętrznego samosądu, ale większość faweli za tymi już zamkniętymi drzwiami ma swoją policję, tam wtedy oni pilnują porządku. Natomiast raczej tam jest wtedy bezpiecznie. Tam jest niebezpiecznie dla ludzi z obcych gangów, dla policji, dla osób niemile widzianych. Natomiast jest podobno w miarę normalnie. Także w miarę to funkcjonuje jako część miasta, natomiast no jest mocno pod górę, nie? W pewnym momencie. Trzeba wjeżdżać takimi taksówkami motocyklowymi lub właśnie jeepem 4x4, bo jest zbyt wysoko, żeby wjechać normalnie. Jest kompletny miszmasz w kablach, ale prąd jest chyba darmowy z tego co wiem. Fryzjer jest, ubrania są. Jacek mówi, że tylko nie chciałby tu elektrykiem być. Faktycznie ciężko to ogarnąć. No co, no jest w miarę normalnie, w miarę ok. Na pewno jest duża różnica. O, jest knajpa normalnie, wszystko jest ok. Śmieci w chuj. A tak to po prostu jest inny krajobraz, ale wygląda to jak zwykłe miasto. Także to wszystko działa tak samo jak wszędzie. Jest po prostu normalne przejście. I tu się w przejściu nawet sprzedaje ciasto. Ktoś chatę ma. Ale to jest normalnie ścieżka chyba taka, że się tędy możesz poruszać. I nagle jest knajpa z widokiem. Zajebiście.
porąbany system płatności, bo tutaj każdy chyba ma hierarchię i oni nie mogą mieć w ogóle styczności z kasą, więc dają żeton. Przez krótkofalówki mówią, kto co zamawia na jaki numerek na żetonie i płacisz na dole szefowi. Zwróćcie uwagę, że teraz się robi już murowane fawele, ale zobaczcie, z czego było wcześniej, z tektury i z desek. Także przeskok technologiczny jest duży. Zwróćcie uwagę, że tutaj piętra się nie kończą dachem często, tylko druty wypuszczone dalej w górę. I poznałem jedną osobę z faweli 2 dni temu na ulicy i mówiono mi wtedy, że na przykład ta osoba próbuje sobie postawić na dachu, nie wiem, czy u rodziców, czy w ogóle budynku jakiegoś. Wspierała, teraz gdzieś tam pracowała, zarabiała pieniądze na to, żeby postawić sobie piętro, gdzie będzie mieszkać i mieć pracownię. I nie ma problemu, żeby kupić działkę, tu po prostu zajmujesz sobie czyjś dach, albo dach rodziców, albo kogokolwiek, chyba można nawet. Tak samo teren działki jest bezproblemowy i budujesz. Tutaj jest tak, że można ćpać na fawelach, ale trzeba brać narkotyki z tego miejsca. Jak masz woreczek z innej faweli, to nie możesz. Tutaj jest pan i dopiero tutaj można dawać pieniądze, się płaci. Gość jest w takim razie za to odpowiedzialny i on może dotykać hajsu, a inni nie mogą. No i a propos tych narkotyków, no to mogą cię zatrzymać na przykład, powiedzieć ci tutaj na faweli, pokaż jakie masz narkotyki, pokazujesz woreczki, to ci co najwyżej zabiorą. Możliwe, że będziesz musiał oddać, a kupić od nich, nie? Tutejszy. Ciekawe. Można sobie kupić taki strój piękny. Albo fartuszek, nie, to sukienka jest. Ceny z kosmosu. Jest tu całkiem dobry zasięg, a to dlatego, że po prostu na najwyższych budynkach stawiają anteny. Jest normalnie zasięg i internet. To są normalne ulice tutaj, można powiedzieć, są chodniki. Tutaj tak prowadzą po prostu drogi dla pieszych, nie? Wysypisko śmieci, sklep monopolowy, mechanik motocyklowy. Wszystko jest, słuchajcie, wszystko. Cukiernia. Ale trzeba przyznać, że jest tutaj dużo tak przyozdobione, wymalowane, wysprejowane i wygląda to całkiem ładnie. Tam na górze jest ta niebezpieczna część, gdzie można kupić narkotyki, ale zastrzelą cię, jak coś zrobisz źle. Natomiast możesz iść kupić dragi. Ostatni raz jakiś turysta zginął na fawelach 5 lat temu i to z rąk policji. No i już po wycieczce. A było tak fajnie. Są jeszcze te rejony, gdzie my byliśmy, te początkowe, gdzie policja jeszcze ma wejście. Natomiast no tam głębiej jakbyśmy pojechali, no to faktycznie stoją ludzie z kałachami, ze złotymi kałachami i oni są, to jest policja gangu. Oni tam zaprowadzają porządek, zbierają podatki. No i generalnie tutaj są ci czerwoni komandosi, którzy mają wyłączność na ten teren. Jest tam mega bezpiecznie, bo oni są najwięksi, nikt im nie podskoczy. Natomiast no wycieczką nie chcą nas tam zabrać, chyba albo indywidualnie, albo nie wiem jak. Beką jest to, że na przykład mieliśmy pomysł, żeby wziąć jakąś dziewczynę i że niby idziemy tam, nie wiem, do knajpy tam wysoko na te fawele albo gdzieś, ale mówią na przykład, że jak chcesz iść na fawelę, to idź z dziewczyną z innej faweli albo w ogóle z miasta, bo mogą potraktować, że próbujesz sobie przygruchać ich jakby dziewczynę, która jest poniekąd jakby ich własnością i możesz mieć problemy. A z facetami raczej nie chodzi się, więc lepiej wziąć sobie jakąś dziewczynę taką z ulicy nawet i powiedzieć, żeby była twoją przewodniczką. Są też normalnie turystyczne tam miejsca, czyli tarasy z widokami, z restauracją i tak dalej. Grubo. Są miejsca, gdzie po prostu jest zamknięte, nie wejdziesz, policja nie wejdzie, ale możesz jako turysta wejść, kupić narkotyki, więc ogólnie jakby was na faweli zatrzymali, to przyjdziecie po dragi i jesteście w miarę bezpieczni. No nic, tyle z tej wycieczki. Trudno. Szkoda, że nie więcej. Idziemy na sambę i kolację.
tej samej restauracji, słuchajcie. Restauracja ta ma 3 piętra, dyskotekę, muzę na żywo, sambę, szpalarnię, sztos jest, naprawdę jest sztos. Thank you. Thank you. Na ulicy można pić, w Brazylii na ulicy można sprzedawać alkohol i najbardziej znany drink to jest caipirinha, więc bierzemy. Caipirinha to limonka, kaszasa i lód. Smakuje świetnie takim lekkim bimberkiem, ja uwielbiam. Ogólnie tutaj się pije tylko to, więc nawet nie wymyślajcie, jest pyszne. Pokazać, jak się tutaj ma normalną knajpę. Zobaczcie. Kasa. Tutaj musisz zeskanować dowód osobisty, przechodzisz przez bramkę. Z czystym sumieniem Rio scenario na obiad plus pokaz samby, dobrą zabawę mogę wam z czystym sumieniem polecić. I potem na Lapę też jest blisko, więc jeszcze możecie sobie potem Lapę zobaczyć. Jedziemy polatać dzisiaj lotnią. Zobaczymy jak będzie, ja lecę pierwszy raz, także spoko. Leciałem już na paralotni, ale tym hang glidem pierwszy raz. Zajebiście będzie. Już się jaram. Widoczek super, nie? Żeby się spierdzielić z tej górki. Start from here. Are you ready? Yeah. 1, 2, 3, go run fast. Very good. Right to our left. Przyszliśmy zobaczyć teraz Park Narodowy de Tijuca. Będzie to taki przedsmak dżungli troszkę. Tak prosto po lataniu, takie rzeczy. Ambitnie, prawda? Musicie przyznać. Idziemy i ciach. Żółw numer 47. To się krzyżuje. Beka, nie? Zobaczcie, co jest do sprzedania. Wiem, że jest nietoperz. Ale grubo. Jeśli mam być szczery, to rozsądek, że my tutaj idziemy w krótkich spodniach bez nikogo. To jest rozsądek taki 3/10, bo są tu węże, pająki, skorpiony, chyba pumy. Generalnie mnóstwo rzeczy, które może nas zabić. Jakbym nie przeżył, no to nie wiem, no to szukajcie kamery tutaj w tym lesie. Dobra, lecimy. Most zwodzony. To by było na tyle z parku de Tijuca. Dżungla zaliczona, upoceni, możemy iść spokojnie do hotelu. Obrigado, ciao! Jestem przed restauracją Marius de Gustare i jest to najlepsza restauracja tutaj z owocami morza. Więc idę sprawdzić, jest to mój pożegnalny obiad z chłopakami i od jutra już tylko rodzina i Rio w innym wydaniu.
wam powiedzieć, że przede wszystkim jest tutaj niesamowity wystrój. To jest bar sałatkowy dopiero i cały czas na ciepło donoszą super rzeczy typu naprawdę pyszne ryby, kalmary, krewetki, langusty, homary, wszystko i cały czas donoszą i donoszą i donoszą. Ja już jestem pełny, nie jadłem jeszcze wszystkiego, ale już nie dam rady więcej. Wystrój jest przepiękny, zobaczcie, na przykład stoję teraz pod samochodem. Także jakbyście byli w Rio, myślę, że nie jest to jakoś tanio na oko, ale jest naprawdę petarda. Gorąco zachęcam, jest cudownie. Kelnerzy są piratami. Obrigado. Ciao. Cudo knajpa. O ja, biją się. Pełne skrajności. Rio jest pełne skrajności z przewagą na skrajnie niebezpieczne rzeczy. Zobaczcie, to jest fawela. Ja jestem w hotelu na 29 piętrze, 27, a tu już jest plaża i to jest ogólnie Copacabana. Ten hotel tutaj przed nami to jest nasz Hilton, a przed chwilą się prali pod tą knajpą przecież, a to jest tu. Ja jestem w tym samym miejscu. Tu jest hardcore. Ja wam może krótko podsumuję. Jeżeli macie chęć tu przyjechać, to ja szczerze osobiście to odradzam. Tutaj faktycznie mnóstwo ładnych dziewczyn, kobiet, ale myślę, że to nie jest tego warte, aby ryzykować swoje życie, zdrowie i złe doświadczenia, żeby sobie popatrzeć na dziewczyny, bo to jest bez sensu. Słuchajcie, jak chcecie, nie wiem, mieć wolność narkotykową, to jedźcie do Holandii, jest bezpieczniej, albo chyba już lepiej do Kolumbii. Brazylia ogólnie jest super, ale Rio i São Paulo kategorycznie odradzam. Ilość bezdomnych ludzi tutaj, ilość przypałów jakie robią, ilość faweli jakie są, no to jest aż niepokojące i nienormalne. No to widać, że co czwarty człowiek tutaj jest z faweli. Oni tutaj nie mają za bardzo jak inaczej zarabiać niż handlować narkotykami, świadczyć wzajemnie sobie usługi, wiertalać turystów i ewentualnie różne podstępy w stosunku do turystów robić, okradać ich i ewentualnie świadczyć im usługi gdzieś na plaży. I to jest tyle. I dlatego to jest tutaj tak wygląda, nie inaczej. Raczej nie jedźcie tutaj sami, bądźcie w grupie. Raczej warto znać tutaj jakiś język inny niż angielski też, aczkolwiek ja czasem po hiszpańsku się trochę dogadam, ale raczej tylko portugalski tutaj działa. Jest tutaj hardkorowo. Ilość przypadków, jakie mieliśmy tutaj, a jesteśmy tutaj 10 dni, to jest zgubiona walizka, 2 osoby nie wpuszczone do Brazylii przez linie lotnicze. Musieli lecieć z powrotem do Europy i przylecieć jeszcze raz. Kolejny przypał to było to, że na imprezę gdzieś z lokalsami chciał się znajomy zabrać, to wylądował na fawelach, gdzie stali z kałachami złotymi. Fawele ogólnie w wyższych rejonach były faktycznie pełne osób z giwerami takimi wielkimi. Oprócz tego napadli 2 stewardesy, facet zatrzymał się prywatnym samochodem pod hotelem, pod Hiltonem, pod głównym wejściem, zabrał jednej telefon, obie pobił, ochrona nie zareagowała i odjechał. Oprócz tego potrącili samochód, nie wiemy czy nieśmiertelnie potrącił człowieka zaraz pod Hiltonem na pasach, bo jeżdżą bardzo niebezpiecznie, więc też uważajcie. Po kolejne, pod restauracją dzisiaj wyniknęła bójka, w której być w środku byłoby ciężko. Oprócz tego, jak był mecz, na plażach były straszliwe zadymy. Chuligansi się bili normalnie wśród plażowiczów. Po kolejne zaaresztowali nam za pomówienie 2 osoby i przetrzymali 24 godziny w hardkorowych warunkach w więzieniu. Dlatego, że są tutaj grupy wyłudzające hajs i to jest straszne. Nie obyło się w ogóle bez korupcji też, żeby ich wyciągnąć stamtąd. Prawnicy też byli w naszej opinii lekko szemrani w ogóle.
Także wszystko to... Aha, no i Julek jeszcze się zatruł czymś tutaj. Powiem wam, że ilość rzeczy, która się tu przytrafiła w bardzo krótkim czasie, jest po prostu przerażająca. No musicie się zachować bezpiecznie, jeśli już bardzo chcecie to zwiedzić, ale jeżeli nie musicie zwiedzić tego tu, tylko Brazylię, to pojedźcie gdzieś indziej. Naprawdę. A jeżeli tu przyjeżdżacie, to na 3-4 dni zobaczyć Jezusa i spierdzielać stąd. Bo to jest masakra. Może się zdarzyć nieszczęście komuś. Takie podsumowanie z Rio. Ciao. Ze względu na to, że w oceanie są dość silne prądy, prawie cały czas jest na plaży śmigłowiec ratowniczy i jak kogoś fala zabiera trochę do tyłu, to koszem wyciągają z wody i odstawiają na plażę. Wczoraj też miałem wrażenie, że niektórzy celowo wypychają się w morze, żeby się przelecieć helikopterem w koszu. Ale ciągle lata, ciągle. Ilość bezdomnych ludzi tutaj jest porażająca, zarówno w Rio de Janeiro, jak i w São Paulo. I nie trzeba w ogóle się jakby nigdzie daleko rozglądać, tylko można po prostu się odwrócić. Hola, amigo. Hola. Amigo, para tu. Todo bom. No to hejka. Się ubraliśmy ładnie, no zobaczcie. Opowiedz, co ci się przytrafiło. Siedzieliśmy w samochodzie i właściwie to Taksówce. nie miałam jakby, w taksówce, tak, nie miałam jakby bardzo złego zdania o Rio, ale siedziałam, miałam otwarte okno, było strasznie gorąco i sprawdzałam knajpę na telefonie, bo jechaliśmy. I nagle ktoś po prostu chciał mi zabrać mój telefon, ale źle złapał, więc ja tak ścisnęłam i mi nie ukradł go, ale po prostu byłam w tak ciężkim szoku, że nawet kradną, kurde, jak jedziesz autem, bo to są korki wieczorem, bardzo dużo ludzi jeździ samochodami i po prostu chodzą i czyhają. Idealne, także pamiętajcie, że jak będziecie tutaj, choć nie polecamy jakoś szczególnie, to nie jedźcie przy otwartym oknie i nie róbcie nic z telefonami, ani nie afiszujcie się niczym. Zasada numer 1. Nie jedźcie do Rio. To jest podstawowa zasada i nie ma innych. Nie ma tu po co przyjechać. Po prostu nie ma. Jak chcecie sobie zobaczyć wielkiego Jezusa, to do Świebodzina zapraszam. Także pod żadnym pozorem nie do Rio. Ja mam rybę. To jest najbardziej lokalna tutaj ryba. Ich jest tu po prostu najwięcej w okolicy. Klaudia ma takie piękne coś. No w wykwintnym podaniu, bo pan to sam nakładał mi tutaj. Dobre, w takim mleczku kokosowym. Pięknie pachnie i pięknie smakuje. Ja też już spróbowałem. Faktycznie bardzo dobre. To się nazywa Barraca da Chiquita. Pokazujemy to, bo to są najbardziej lokalne tutaj ryby. I są naprawdę smaczne i to jest w takiej rozsądnej cenie. Zobaczcie, jaka ogromna fawela. Szok, nie? Tak śmierdzi ogólnie, że w przepompowni w knajpie, jak czasem ją odkryje, to tak śmierdzi, nie? Jak się pod ten zbiornik z kadalizą u siebie nawącha. Dawno nie byłem tak szczęśliwy jak dzisiaj, że skądś wyjeżdżam. Nigdy pod żadnym pozorem nie lećcie do Rio. Nigdy pod żadnym pozorem nie lećcie do Rio. Jeśli macie na swojej liście rzeczy do zrobienia, że chcecie zobaczyć 7 cudów świata, to musicie lecieć do Rio, zobaczyć Jezusa. Lecicie na lotnisko, wsiadacie w taksówkę, jedziecie na kolejkę na Jezusa albo bierzecie helikopter, oglądacie Jezusa, zjeżdżacie z góry albo lądujecie helikopterem, wsiadacie do taksówki i jedziecie na lotnisko. Nie chodźcie tutaj po nocach, nie chodźcie tutaj najlepiej w ogóle po mieście. Bardzo zwracajcie uwagę na to, gdzie będziecie mieszkać. Tutaj jest dzicz i miejska dżungla. Dżungla, dzika dżungla miejska. Jest niebezpiecznie, skrajnie niebezpiecznie. Możesz tutaj trafić do więzienia, możesz zostać zastrzelony, możesz zostać okradziony raczej na pewno. Możesz zostać przejechany przez samochód, mogą cię porwać, mogą cię oszukać, mogą trwale wywrzeć na tobie jakieś brzemię, które ci zostanie na psychice. Dlatego pod żadnym pozorem nie jedziemy do Rio. Ja nigdy w życiu tu nie wrócę i nikomu tego nie polecam. Jest to skrajnie głupie
że to jest sławne. Ciao. Siema ziomuś. Jak Ci się podoba w Rio? Głupie pytanie. Nikomu się nie podoba w Rio.